Dzień dobry. Jestem w szklarni po długiej przerwie. No i jestem ciekawa, co przeżyło. Widzę, że tu trochę sałaty przeżyły. Piękny szczypior rośnie. Rzodkiewka też. A muszę podlać dzisiaj, widzę. O, i koper jakiś tam przeżył. Wiecie, ja go siałam w sumie na jesień, czy to w grudniu, już nie pamiętam. I potem te mrozy przyszły minus 18. Więc nie było mnie tutaj bardzo długo. Nie podlewałam też tej grządki. Jakieś tu widzę pojedyncze są koperki. No nic, najwyżej dosieję. Ale chciałam wam tak pokazać, co przeżyło. No, rzodkiewka jest. I przeżył jeszcze liść laurowy. Ja to już wcześniej zdjęłam, bo był przykryty tą agrowłókniną zimową. Rodzynki przymarzły, pepino też. A liść laurowy przeżył, z czego się bardzo cieszę. Tutaj tylko widać przymarzł mu czubek. Natomiast pepino to oczywiście przymarzło, jest do wyrzucenia, to są suche patyki. Ale w domu mówiłam wam, że jeden krzak sobie wzięłam do piwnicy. To jest piwnica ciemna w bloku. Tam jest plus 12, plus 15 zimą. No i ostatnio, słuchajcie, przyniosłam to pepino do domu. Takie białe liście miał, bo ciemna piwnica, jak mówiłam. Ale już stoi przy oknie i się zieleni. Może tu wam wstawię właśnie, jak on teraz wygląda. I pobieram z niego sadzonki. I super jest sposób. Sadzonki się błyskawicznie ukorzeniają. Postaram się tutaj właśnie wam to wstawić, pokazać wszystko. Także się cieszę, już w tym roku właśnie pepino nie będę siała. Zrobię go z sadzonek, a już wiem, że w szklarni mi nie przezimuje pepino, ani rodzynek. Rodzynka już dałam na podkiełkowanie. A teraz chcę wam pokazać, jak liść laurowy przezimował na zewnątrz. Tu mam jedno stanowisko, gdzie był wsadzony liść laurowy, był zielony na jesień. I jak widać, niestety zmarzł. No wątpię, żeby on odbił. Ja go jeszcze nie usunę, ale to wszystko jest suche. Chyba że gdzieś tam z dołu od korzenia coś puści. Także na zewnątrz nie przeszło zimowanie. Jeszcze chcę zobaczyć w drugim miejscu na działce, mam go. Tutaj jest podobna sytuacja. Widać, że zmarzł. Był zielony, ale tutaj jest zielona łodyga, więc może on gdzieś stąd odbije, zobaczymy. Tutaj jest druga sadzonka. No też ona tutaj wygląda na taką zieloną, zobaczcie. Liście uschły, zmarzły. No jeżeli coś z tej łodygi odbije, to będzie ok. Zostawiam. No ale widzicie różnicę w gruncie, a w szklarni. Co ciekawe, zostawiłam konstrukcję ogórkową na zimę, bo już, słuchajcie, nie miałam siły jej składać. No i jestem mile zaskoczona, bo przybliżę wam, zobaczcie. Nic nie ucierpiało, były mrozy, teraz cały czas deszcz padał. Ani kropli rdzy. Te wszystkie plastiki nie popękane. No i cieszę się, bo nie musiałam tej siatki zdejmować, zwijać. Tutaj łączenia możecie zobaczyć. Wszystko jak nowe. Tutaj jakiś nic przybliżę wam. Aż trudno uwierzyć, że to stoi rok i na deszczu, na słońcu wszystko jest elegancko. Nic się nie dzieje z tymi. Mam nadzieję, że ostrość złapie. No, także tu uprzątnę tylko i będę tutaj znowu sadzić ogórki w tym roku. Już wychodzi rabarbar spod ziemi. I jeszcze wam pokażę, jak przeżyły rododendrony, które uratowałam. Tadam! Zobaczcie. To jest jeden z tych, które znalazłam porzucone. I całkiem ładnie wygląda. Mam wrażenie, że te liście się zrobiły ciemnozielone. Tutaj tylko troszkę może jakaś choroba je chwyciła, nie wiem, ale na razie ładnie wyglądają. Nie są takie... On gorzej, mam wrażenie, wyglądał, jak go sadziłam. Tak jakby był bardziej odwodniony, a teraz jakby już te liście są napite bardziej.
Także jest szansa. Podlewam go oczywiście. Całą zimę go podlewałam. Zobaczcie, jak ładnie. Przejdziemy teraz do drugiego. Tu jest ten drugi, którego też znalazłam i wsadziłam. I wygląda podobnie. To jest chyba inna odmiana, bo ma troszkę inny pokrój i liście, inny kolor, lekko. Także też, no mam szansę, mam nadzieję, że będzie z nim wszystko dobrze. Nie ma, wiecie, takich zwiniętych liści w dół, ruloników, które by sugerowały, że nie pobiera wilgoci. Czyli ten system korzeniowy jakoś tam musi działać. A tutaj jest dla porównania ten, który rośnie. Jego opuchlaki chyba jakieś jedzą albo inne, ale on, słuchajcie, co roku tak wygląda. I później jakby liście wypuszcza nowe i te nowe liście nie są zjedzone aż do zimy następnej. Nie wiem, to jakieś takie sezonowe są robaki. Może to opuchlaki, ale one później właśnie, to jest ciekawe, że teraz jest zjedzony, później wypuszcza właśnie z tych pąków, czy tam kwiaty, czy liście i już później są liście całe. I ta historia się powtarza co roku, także to tak wygląda. No, także jestem pełna nadziei co do rododendronów. Cieszę się, że tak jakoś się zdecydowałam na ratowanie ich. Jeszcze chciałam Wam pokazać kolejną roślinę, której trochę miałam obawy, czy przeżyje. Otóż to jest rozmaryn. Teraz jak go ruszam, to och, jaki to jest piękny zapach. Jest zieloniutki, zdrowiutki, zobaczcie. Nic to tutaj go nie podjada. Już tutaj ma... Postaram się ostrość złapać. O, już tu ma zalążki nowych gałązek. Te białe takie kotki w kącikach. No coś mi ostrość nie chce łapać. O, tutaj to. Krzak, zobaczcie, jest dosyć duży. On ma tak już ponad metr średnicy, metr wysoki i dzisiaj może go trochę obetnę, bo chcę sobie właśnie ususzyć go i chcę, żeby on na wiosnę mi się rozkrzewiał. Tak go troszkę poprzycinam, ale pięknie przezimował. Miałam obawy, bo no wiecie, to jest rozmaryn, a było minus tam 18 chyba nawet i wiatry. Ale pachnie. Ojej, uwielbiam rozmaryn. Rozmaryn też można pić jako herbatkę. Napar bardzo dobra jest. Taka uspokajająca, regulująca gospodarkę hormonalną. Polecam. Nie tylko jako przyprawa. No ale wracając do rzeczy, to właśnie chcę go obciąć, zwłaszcza te takie, wiecie, długie gałązki. Zostawić tą sprzed 2 lat może, takie te krótkie, zeszłoroczne niech będą, żeby on taki gęstniał, bo on się teraz tak już na boki rozkłada, na ścieżkę. No, ale przeżył. Właśnie tego byłam bardzo ciekawa. Tu mam grządkę z topinamburem i mam nadzieję, że go jeszcze zdążę wykopać, bo on już tutaj, to są patyki z zeszłego roku, ale bulwy są topinambura. Nie wiem, czy dzisiaj to zdążymy zrobić, ale właśnie chcę go wykopać i posadzić od nowa, tylko że już rzadziej. Tak po prostu powybierać te bulwy i posadzić może co 20 cm nowe. No, także to jest grządka z topinamburem, ale właśnie cieszę się, że przeżył rozmaryn, że liść laurowy to takie, wiecie, na pierwszy rzut oka co się dzieje. Tutaj też już liliowce wychodzą, widzę. No, to wszystko muszę, wiecie, uprzątnąć. Tutaj to samo. Także już tutaj wiosna na całego się zaczyna. Tutaj pięknie widzę, szczypiorek wychodzi. On jest wieloletni i pierwszy się pokazuje. Tutaj był szpinak, nawet są nasiona. Ten szpinak mi się tu sam sieje, już 3. rok. Ale szczypiorek fajnie przeżył, wychodzi. Tutaj jest ta grządka, gdzie było gniazdo os. No i planuję tam zajrzeć do środka łopatą, żeby to wykopać, bo ja chcę tą grządkę używać w tym roku. No a jak mi znowu się tutaj zalęgną osy, to będzie problem. Tu jeszcze z takich zwiastunów wiosny to
Widzę, wychodzą tulipanki, które sadziłam w zeszłym roku. No też tutaj muszę uprzątnąć niektóre uschnięte gałęzie rukoli. Tutaj rukola wieloletnia rośnie. Też już pewnie wybijać będzie. Tutaj chyba narcyzy były. No ale już wiosna się budzi na całego. A tu przed szklarnią mam taką donicę kwiatową i widzę, że krokusy już wychodzą. Za chwilę będą kwitły. I później tam właśnie jakieś mieczyki są abisyńskie, jakieś tam jeszcze narcyzy. One tak po kolei będą wychodzić. Jeszcze dosieję tutaj jakichś kwiatów takich jednorocznych, tak żeby właśnie było fajnie przed szklarnią. Tu nie wiem, czy pamiętacie, takie chryzantemy posadziłam, pokazywałam na jesień. I widzę, ta przeżyła. To już ma zielone listki. Tu pietruszka. Te chyba nie przeżyły, nie wiem. A nie, też przeżyła. Zobaczcie, tu jest zielony. O, to on zaraz odbije ładnie. I ta też przeżyła. Ale cudownie. Trochę się bałam o nie, bo tutaj tak właśnie ta szklarnia, one nie były niczym przykryte, ale jednak widzę, dały radę w szklarni. No, jeszcze właśnie mnie porządki czekają. Zaraz sobie właśnie tutaj podleję te nowaliki. Może dosieję ten koper, bo on naprawdę tak mało schodzi. No jeszcze zobaczę parę dni, bo może jeszcze wiecie, teraz cieplejsze się dni zrobiły, może nie wszystkie te nasiona wykiełkowały. No i tutaj już będę przywozić rozsady chyba sałat niedługo z domu. Także tak szklarnia wygląda. No i słuchajcie, co wam więcej tu pokazać? Nie mam za wiele co pokazywać, bo tutaj jest jeden wielki bajzel pozimowy. Trzeba się brać do pracy, ale cieszę się, że teraz będą cieplejsze dni, bo to właśnie będzie sprzyjać temu. Dokończę te ścieżki, których nie zdążyłam w zeszłym roku. Mam nadzieję, że nie będę przekopywać w tym roku tych grządek. Tutaj oczywiście zobaczcie, jak narosły chwasty, chociaż to jest chyba czosnek taki. O, patrzcie, mam rozsady czosnku zeszłoroczny, ale to już jest jakaś życica, jakieś tam perze, mlecze. Także powiem wam, no nie jest za fajnie. Będzie dużo plewienia, ale tak myślę właśnie powyciągać tylko te większe chwasty. Zaściółkuję kompostem, sianem, no i nie będę kopać, ponieważ nie mam siły. W tamtym roku mnie to wykończyło. W tych dużych donicach, tak tylko powiem wam kilka planów. Pomyślałam, że posadzę w tym roku cukinię. W takiej jednej okrągłej grządce będzie jedna cukinia. Natomiast w zeszłym roku one rosły tutaj, cukinie, a natomiast właśnie marchewkę w tym miejscu sobie posieję i pietruszkę, ponieważ nigdy jeszcze tutaj nie siałam pietruszki ani marchewki, w ogóle korzeniowych. Tu zawsze były pomidory, ogórki. No i takie mam plany. Tutaj były takie 2 zagony pomidorów, to też zostanie, chyba będą właśnie w tym roku też, bo fajnie tutaj rosły. Oczywiście to trzeba wszystko uporządkować, ale ziemia przez opady jest bardzo pulchna. Nawet tutaj nie próbuję stawać na te zagony, tylko po ścieżkach chodzę, bo zapada się noga. Także to jest dobry zwiastun. No i mniej będzie pracy, tylko właśnie nawieźć tu kompost. Pousuwam tylko badyle uschnięte, nawiozę kompostem i sianem. I będzie można otwierać sezon. Troszkę też zmienię, ponieważ tam miałam ziemniaki na tym zagonie, a w tym roku stwierdziłam, że będę ziemniaki uprawiać tylko w torbach, bo dla mnie to jest wygodniejsza uprawa, a tutaj wrócą dynie, bo dynie niestety, jak sadziłam, tam jest za szklarnią, palcem pokazuję, taka pryzma, gdzie były dynie, a niestety one tam mają za dużo cienia, ponieważ tam są te drzewa duże. I ta dynia mi bardzo późno owocowała i nie była taka dojrzała. No także wrócą tutaj na to poletko dynie, także też tutaj trochę uprzątnę i dam dużo kompostu, obornika. Takie plany są.
Tutaj troszkę jeszcze jagodnik uprzątnąć muszę, bo truskawki tu mi na ścieżkę wyszły. Troszkę mnie martwią borówki, bo zaczynają już pąki pękać. Słuchajcie, luty. Boję się, że w marcu mają być znowu mrozy. Czy to nie zaszkodzi? Masa jest kretowisk. Chodzę, to mi się noga zapada. Tu mam trociny, które od świnek morskich. I przez całą zimę żeśmy tu przywozili. One się tutaj tak fajnie trochę podkompostowały, także będą super na wysypywanie tutaj do jagodnika, a torby właśnie będę miała do uprawy ziemniaków. Bardzo jestem zadowolona z tej uprawy w torbach, bo ja sobie mogę właśnie je ustawiać pod tymi wielkimi drzewami i nie wchodzą mi tam nornice, krety, drutowce, korzenie drzew nie wrastają, a ja mam tutaj problem z tymi korzeniami drzew. Aha, a propos jeszcze drzew, no to tutaj to drzewo nadal jeszcze wisi nad nami. Niestety to nie jest taka prosta sprawa. Tam już drugie się zawaliło. No bo to nie jest nasza działka, więc to, wiecie, nie da się tak szybko od razu zrobić, bo to nie do nas należy. No, ale właśnie w związku z tym, że to drzewo trzeba będzie jakoś usunąć, no to tak doszliśmy do wniosku, że tą wisienkę, która tu rośnie, widzicie, nie, to ją musimy usunąć, przesadzić, bo na nią spadają takie gałęzie grube, już tutaj parę gałęzi było połamanych w niej. I ona też właśnie pod tymi wielkimi drzewami ma za ciemno, nie owocuje za dobrze. Tutaj korzenie tych brzus po prostu ją wysuszały. Ja tutaj podlewałam i ona zawsze miała mało, więc musimy ją przenieść w inne miejsce. A tutaj może właśnie sobie ustawię te torby z ziemniakami, bo naprawdę to jest świetny patent na takie miejsce, gdzie, bo to już próbowaliśmy róże pnące sadzić tam, wszystko usycha. Tutaj są maliny, one nie chcą owocować, ponieważ właśnie też te korzenie tych dużych drzew tam wypijają każdą wodę. Owszem, można tam wzdłuż płotu będzie jakiś może rowek wykopać, ale to wiecie, nie jest tak do końca super, ponieważ korzenie brzozy bardzo głęboko potrafią sięgać za wodą. No i ja mogę tylko tak, wiecie, no nie wiem, na pół metra taki rów zrobić, 60 cm, żeby tam podcinać trochę, ale te główne korzenie i tak będą pod ziemią. Także tą wisienkę stąd usuwamy. Może tu jest ta pryzma, gdzie były dynie, to sobie tutaj może pryzmę zrobię większą na kompostową. No także wiecie, tutaj będę miała do wykorzystania miejsce spoko. Tutaj jest z kolei czereśnia, która też, o, gałęzie wielkie spadały, zaraz wam pokażę, bo tu gdzieś leżało ta część, o, tu widać, nie? Spadła wielka gałąź, złamała, tutaj jest to samo, więc zresztą ona też ma za ciemno, nawet widać, że się tak wygina w stronę słońca i weźmiemy ją razem z tą wisienką, przesadzimy w inne miejsce, tam z przodu działki. No i wtedy będzie trzeba te wszystkie gałęzie pousuwać tu leżące, bo myśmy je usuwali na jesień, ale przez zimę były takie wichury, że to wszystko, zobaczcie, jak po jakiejś wojnie wygląda. Tak wam pokażę. Wszystko pospadane, one upadają na te drzewka, łamią, pełno gałęzi. To wszystko musimy uprzątnąć. No, także tu jest miejsce nie na pewno nie na drzewka, tylko właśnie kompostowniki. Może właśnie tutaj jakąś większą pryzmę zrobię kompostową, bo ta była za mała. Jakieś sobie ustawię worki z ziemniakami. No, także będzie wykorzystane miejsce na 100%. Dobrze, kochani, kończę dzisiejszy film. Cieszę się, że coś dla was nagrałam, bo już się długo nie odzywałam, ale trochę mi zdrowie przeszkodziło, trochę inne zajęcia. No właśnie tak, no nie udawało mi się, wiecie, tego czasu na to wygospodarować. No i trochę też się zablokowałam chyba sama na tym filmie o ogórkach. Film będzie bardzo fajny, tylko właśnie muszę go troszkę bardziej pomontować. A teraz na razie wam wrzucę ten, żebyście wiedzieli, że żyję. Jejku, ja się tak zapadam tutaj, idę i po prostu mi się noga zapada, tyle tych krotowisk jest.
No, ale trudno, no. Krety to jeszcze robią dobrą robotę, bo wyjadają nam jakieś szkodniki. Trzeba się godzić na to, jak się ma ogród biologicznie czynny, taki żywy, gdzie są drzewnice, pędraki. No, także kochani, żegnam się już z wami dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz się już uda częściej tych filmików wrzucać i czasowo, i w ogóle. No, a wiosna wraca życie, słuchajcie. Pokażę wam, jak dużo wody wstawię i jakie fajne widoczki tu mam. I żegnam się z wami. Do zobaczenia. Pa, pa, kochani. Ten dół to dół po wisience, wykopana. Tu jeszcze korzenie. Teraz na taczkę i w nowe miejsce. Zmachaliśmy się. Zapakowana na taczkę. To co? Jedziemy w nowe miejsce.